Złożony z części dwóch znajdziany w zamian i niezłomnej woli. Ten wielki czołg nigdy nie poddał się. Chcą go zatrzymać, lecz on wciąż do przodu chce. Cześć i czołem, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Luke, a przed wami materiał z kolejnej, trzeciej już serii testów Armored Warfare. Gra oczywiście wciąż jest na etapie produkcji, a wszystkich testerów obowiązuje NDA, jednak w tym filmie postaram się wam pokazać, dlaczego warto czekać na tę grę. Tak więc usiądźcie wygodnie, weźcie sobie coś do picia lub jedzenia i jedziemy! Na początek drobiazgi. Jak wiadomo, Obsidian słynie głównie ze swoich RPGów, więc i tutaj możemy znaleźć kilka charakterystycznych dla tego gatunku elementów. Możemy zmienić swój portret, w tym teście akurat było tego dosyć mało, zmienić swój tytuł, a prawdopodobnie za achievementy, za osiągnięcia itd. i spersonalizować załogę. Na początek może zmienimy jej portret, powiedzmy na ten. Ogólnie nic nie stoi na przeszkodzie, by na przykład nazwać naszą załogantkę Renatą. Pozdro dla wszystkich Renat. Oczywiście dowódcy i załoganci zdobywają doświadczenie, które wymieniamy na umiejętności. Takie proste mechanizmy, dobrze znane z RPG-ów właśnie. W przyszłości dostaniemy też możliwość rozbudowy bazy. Na razie jednak ta opcja była niedostępna, a szkoda, bo jestem bardzo ciekawy, jak to będzie rozwiązane, co tam będziemy mogli robić. U dostawców bez zmian nadal możemy nabywać pojazdy od dwójki Wolf i Szyszkin, jednak w tym teście pojawiło się znacznie więcej pojazdów, w tym pojazdy premium. Ogólnie dano nam do wyboru poziomy od 1 do 6, gdzie planowo maksymalnym poziomem ma być 8, a także zastosowano mechanikę odblokowywania niektórych pojazdów, gdzie nie wystarczy nabić odpowiedniej liczby expa, a trzeba wykonać pewne zadania dla danego dostawcy, jak na przykład rozegranie 30 bitew, zadanie 3000 damage'u jego pojazdami itd. Jak widzicie, na tym etapie testów miałem bardzo mało pojazdów odblokowanych, a jeszcze mniej kupionych, ale w ostatni dzień twórcy zrobili nam niespodziankę i w naszych garażach znalazły się wszystkie pojazdy dostępne w grze. Tak, dobrze słyszycie? Wszystkie te, które były w testach. Mogliśmy pojechać każdym z nich i to właśnie zrobiliśmy. Ale przejdźmy teraz do ważniejszych rzeczy, mianowicie do artylerii. Ma ona swoich fanów, jeszcze większe grono przeciwników, ale ja mogę wam powiedzieć jedno. Arta z Armored Warfare jest po prostu świetna. Pierwszą widoczną różnicą względem konkurencji jest kamera. Nie ma tutaj widoku z satelity, zamiast tego mamy taki, powiedzmy, rzut izometryczny. Sterowanie również jest inne, ponieważ chwilkę to zajmuje, żeby się do niego przyzwyczaić, a że ruch myszką do siebie, w dół, nie skieruje naszego celownika na tak zwane umowne południe minimapy, tylko bliżej miejsca, w którym stoimy. Analogicznie ruch myszką od siebie oddala celownik od nas, od naszej pozycji, a ruchy w lewo i w prawo przesuwają ten celownik o odpowiedni kąt, a nie w lewą czy w prawą stronę mapy. Kolejną nowością są wskaźniki na minimapie, że gdy gra się artą, to dostaje się informację, skąd strzela wroga artyleria. Ponadto, gdy wróg wystrzeli, jest przez kilka sekund doskonale widoczny. Dlatego też po każdym strzale należy się ruszyć, ponieważ stanie w miejscu jak reforma służby zdrowia gwarantuje szybki powrót do garażu. Ponadto artyleria nie otrzymuje informacji o ostrzale artyleryjskim, o czym za chwilę, tak więc każdy zastanowi się 2 razy, zanim zdradzi swoją pozycję strzałem. Dlatego też pierwsze minuty często przypominają polowanie, takie nerwowe wyczekiwanie na pierwszy strzał wroga, a gdy gra się w plutonie 3 art, to naprawdę potem z wroga nie ma po prostu co zbierać. Ponadto wszystkie działa samobieżne mają obrotowe wieże, znaczy wszystkie spośród tych, które nam udostępniono, a wiele z nich ma magazynki. Jak widać na nagraniu, kółko celownika również jest dość małe, czyli mamy do czynienia z wysoką celnością, więc powiecie zaraz, że co to ma być, arta OP, usunąć artę i tak dalej. Jednak arta nie zadaje dużych obrażeń, nie ma takich strzałów, po których wróg chce się schować w kącie mapy i płakać, bo zostało mu 1% HP. A poza tym w grze jest dużo szybkich czołgów, a artyleria
demonem prędkości nie jest. Więc to, czy zrobicie dobry wynik w dużej mierze zależy od gry waszej drużyny. Drużyny, którą wy macie wspierać, zamiast skupiać się na one-hitowaniu przeciwników w dosyć samolubny sposób. A jeśli dodam do tego zapowiedź twórców o dodaniu nowych typów pocisków specjalnych, które nie zadają obrażeń, ale robią inne rzeczy, to artyleria ukaże nam się jako świetny pojazd wsparcia, przyjemny do grania i mający istotny, ale nie przeważający wpływ na mecz. Wspominałem wcześniej o ostrzeżeniu przed ostrzałem artyleryjskim. Co to jest? Otóż w momencie, gdy leci do nas piguła z arty, dostajemy ostrzeżenie. Na środku ekranu pojawia się czytelny symbol, a nasz dowódca krzyczy w niebogłosy o nadchodzącym pocisku. Co nam to daje? Dużo. Jeśli dysponujemy pojazdem z dużym przyspieszeniem, możemy zwinnie niczym emeryt na otwarciu Biedronki wyminąć ten pocisk. Ewentualnie zdążymy się schować lub chociaż odsunąć, by zminimalizować obrażenia. No chyba, że uciekniemy w złą stronę, wtedy bardzo mi przykro. Pociski artyleryjskie jednak lecą na tyle długo, że w większości przypadków zdążymy im uciec. No gorzej, jeśli wystawimy się przez to na ostrzał wrogich czołgów. Dlatego mówiłem, że arta jest raczej supportem niż killerem. Więc co to ostrzeżenie tak naprawdę daje? Popatrzcie. You can't touch this. Incoming! You can't touch this. Coming, Artie! You can't touch this. Incoming! Sniper, move! You can't touch this. Bardzo użyteczna rzecz, która daje dużo satysfakcji z gry. Po prostu ja uwielbiam jeździć i wymijać te wszystkie pociski. Naprawdę daje to dużo radości i oby tak zostało w finalnej wersji gry. Kolejną rzeczą jest gra TDK-ami. Jak ktoś grał kiedyś Hellcatem w WOTA, to wie mniej więcej z czym mamy tu do czynienia. Są to szybkie, groźne pojazdy, które mogą ukąsić z daleka, błyskawicznie przenieść się gdzie indziej i nękać wroga ciągłymi podjazdami. Oczywiście mają papierowy pancerz i jako takie wykrywanie wrogów. I w przypadku TDK-ów zastosowano nową mechanikę, tak zwany sniper bonus, co znaczy, jeżeli postoimy chwilę w miejscu i poświęcimy trochę czasu na przycelowanie, nasz strzał wtedy po trafieniu zada większe obrażenia. Według twórców jest to około 15% więcej na maksymalnym skupieniu, a zostanie w bezruchu dostajemy również jakiś tam bonus do kamuflażu. Mówiąc, że te deki są szybkie, miałem na myśli naprawdę szybkie. Na szóstotierowym TDK Centauro udawało się wyciągnąć nawet ponad 100 na godzinę, co wyobraźcie sobie, jaka to jest prędkość. Tak więc jak ktoś lubi sobie pohasać i nie przejmuje się za bardzo pancerzem, to te deki będą dla niego. Oczywiście należy to robić z głową. Incoming! Następną rzeczą, o której warto wspomnieć, jest wykrywanie. Jak pewnie część z was wie, rolę spoterów pełnią tutaj pojazdy opancerzone AFV i to one dostały pewną umiejętność specjalną, tak zwanego wyznaczania celu właśnie. Aby oznaczać wroga jako cel, należy namierzyć go i przytrzymać odpowiedni klawisz, nie zdejmując go z celownika. I po chwili wrogi czołg traci kamuflaż na określony czas, przez co trudniej mu się ukryć w krzaczkach, a dodatkowo każdy strzał naszej drużyny wchodzi za maksymalny damage. Oczywiście pojazdy opancerzone mają sporo wad, przede wszystkim cieniutki pancerz, mało życia oraz słabe uzbrojenie. Najczęściej są to różnego typu automatyczne działka. No i tutaj od razu nasuwa się pytanie, czy opłaca się bawić w spotera? Tak. Po pierwsze daje to sporo frajdy i musi nieźle wkurzać przeciwników, kiedy tak co chwilę wychylamy się, wykrywamy go i chowamy, a on nawet nie wie co go trafia. A po drugie jest to całkiem nieźle nagradzane po bitwie w postaci doświadczenia i zarobionych kredytów. Surprise, motherfucker.
No oczywiście, grając z zwiadowcą, nie bawimy się w wymianę ognia. Rzecz jasna, gdy tylko nadarzy się okazja, to oznaczamy wroga, a jeśli jest taka możliwość, to ładujemy ile wlezie. Warto też pamiętać o tym, że jesteśmy szybkim, małym i trudnym do wykrycia pojazdem i wykorzystać to, by na przykład zakraść się wrogowi na tyły i wykończyć mu artę. Naprawdę, polecam, bardzo przyjemne. No, albo awka, jeśli taki się trafi. Z takich bardziej drobnych rzeczy warto wspomnieć o całej masie szczegółów i detali, jakie twórcy nam zaserwowali w tej grze, które teoretycznie nie są potrzebne, ale bardzo cieszą oko i bardzo przyjemnie się ogląda, jak chociażby krople deszczu spływające po okularze naszego celownika, gdy patrzymy w trybie snajperskim. Niezwykle klimatycznie, bardzo przyjemnie. Drobna rzecz, a cieszy. Do tego dochodzą światła tylne, gdy hamujemy albo gdy cofamy, światła wsteczne, także możemy zapalić światła z przodu pojazdu i oświetlać z tym sobie drogę. Na razie nie ma to żadnego znaczenia w grze, ale kto wie, może w przyszłości dostaniemy jakieś nocne mapy, gdzie to będzie bardziej użyteczne. Zobaczymy. Poza tym na mapie ciągle coś się dzieje, gdzieś tam latają śmigłowce czy odrzutowce, da się zaobserwować na przykład latające drony, a dym wydobywający się z lufy po strzale jest po prostu urzekł mnie. Ammo up. Poza tym można stawiać zasłonę dymną, czy strzelać rakietami kierowanymi, czego niestety nie nagrałem. I ogólnie tworzy to całą masę rzeczy, których nigdzie indziej do tej pory nie było, nie w takiej skali, nie wszystkie naraz. I to sprawia, że gra dużo zyskuje. Move out. Ostatnią kwestią jest optymalizacja. No już teraz stoi na niezłym poziomie, zwłaszcza w porównaniu do ostatniego testu znacznie się poprawiła. Nie nagrywałem na najwyższych ustawieniach, a gra mimo to wygląda świetnie. Musicie pamiętać, że to wszystko na dwuletnim laptopie. Rzecz jasna, 2 lata temu nie był to najsłabszy laptop, wręcz przeciwnie, ale i tak powinno wam to dać jako takie pojęcie, jak gra jest zoptymalizowana teraz, na poziomie alfy. Oczywiście mam nadzieję, że ten element jeszcze się poprawi, a prawdopodobieństwo jest dość spore, znając możliwości zastosowanego tutaj silnika CryEngine. Dodatkowo w tym teście odblokowano nam opcję tworzenia plutonów, czego wcześniej nie było, i można to zrobić bardzo prosto poprzez kliknięcie prawym klawiszem po prostu na znajomego i zaproszenie go do plutonu. Plutony są jakby w 2 wersjach. Jest pluton 3-osobowy i nim możemy grać w misjach PvP, oraz jest możliwość stworzenia 5-osobowego plutonu. Na razie ta opcja była zablokowana, ale wszyscy podejrzewamy, że to jest do misji PvE, kiedy w 5 będzie można walczyć z botami, a nie z żywymi przeciwnikami. Tak więc podsumowując, Armored Warfare to świetna gra już na tym etapie. Oczywiście ma swoje błędy, problemy, nie raz, nie dwa trafiałem na bugi, tajemniczeni wiedzą o co chodzi, ale gra ma w sobie olbrzymi potencjał. Ponadto widać wyraźną poprawę w stosunku do poprzednich testów i jeśli twórcy utrzymają takie tempo, to kto wie, może niedługo spotkamy się na polu bitwy.